Szanowni Państwo, a gdybym zaczęła od tego, że znam Wasze sekrety, wiem czego się boicie i na czym Wam najbardziej zależy. Brzmi jak tani chwyt marketingowy? Może. A gdybym powiedziała to Wam prosto w oczy, bez świadków i poparła kilkoma dowodami, robi się nieco nieprzyjemnie. Ile byście dali za to, by wykupić ode mnie tą teczkę z Waszymi danymi? A gdybym dołożyła jeszcze jedną trudność? Otóż wiem, w jaki sposób myślicie i jaki będzie Wasz kolejny krok. Czy ktoś chciałby podjąć grę o swoją prywatność? Po co? Chodzi o komfort, bezpieczeństwo. Naprawdę? To dlaczego dajemy się codziennie ogrywać? Wszystkie nasze interakcje, każde użycie karty, lajki na Facebooku, lokalizacja, wyszukiwanie, wszystkie te dane zbierane są w czasie rzeczywistym i przyczepiane do naszego profilu na zawsze. Tak powstaje nasze wirtualne, lustrzane odbicie. Taki pamiętnik, który niekoniecznie chciałabym pisać. A potem każdy może kupić dostęp do naszych danych, a my stajemy się towarem. Ten cały model, to zbieranie danych, pozwala nam stworzyć model, który określa osobowość i preferencje danego użytkownika, czyli poznać jego zachowanie. W łatwy sposób możemy przewidzieć, co lubimy, co kupimy, dokąd pojedziemy i na kogo zagłosujemy. Jestem informatykiem i prawnikiem. Od 2015 roku zajmuję się ochroną danych osobowych. Początkowo szansę rozwiązania problemu upatrywałam w informatyce, później w prawie, szczególnie gdy pojawiło się RODO. Niestety. Na prezentacji widzicie Państwo dwa obrazy. Pierwszy to zdjęcie, które wykonałam na wakacjach, w których byłam w 2019 roku. Drugie to zrzut ekranu z mojego laptopa, który prezentuje ten sam obraz, który zobaczyłam i któremu zrobiłam zdjęcie kilka godzin wcześniej. Miłe zaskoczenie? No nie, przerażenie. Ponieważ miałam doświadczenie, miałam wiedzę, miałam umiejętności, zacierałam ślady, a i tak mnie ograli. W mojej pracy naukowej zajmuję się reklamą profilowaną, czyli reklamą, której treści dopasowane są do preferencji indywidualnego użytkownika. W praktyce od strony technicznej badam, jak to się dzieje, że wyświetlają mi się reklamy produktów, o których myślałam albo o których mówiłam. Od strony prawnej zastanawiam się, czy to działanie jest legalne. No właśnie, a może nie być? A jeżeli jest zgodne z prawem, to którym? Polskim, europejskim, amerykańskim, jeżeli przeglądałam strony obce. I skoro się już nad tym wszystkim zastanawiamy, czy to, co podpowiada nam sztuczna inteligencja, to jest dokładnie to, co chcemy zobaczyć, profilowanie może prowadzić do dyskryminacji, wykluczenia, dezinformacji, manipulacji. Z drugiej strony zakaz profilowania nie rozwiązuje problemu. Utonęlibyśmy w morzu informacji totalnie ze sobą niepowiązanych. Dlatego celem mojego projektu jest opracowanie modelu funkcjonowania profilowania, w którym nikim nie będę musiała grać o swoją prywatność. Dziękuję bardzo.